Będę was wyczytywał w tej samej kolejności, w jakiej tutaj przyszliście. Wchodzicie na wagę, musicie na tej wadze być dosłownie 8 sekund, ponieważ Kamil musi nagrać to jako dowód, że zrobiliście wagę was oraz wynik, który wnieśliście. Pamiętajcie, że w walkach mistrzowskich i w catchweightach nie ma tolerancji wagowej, musicie mieć tyle, ile jest wymagane lub mniej. Dziesiąta. Zaczniemy od 10. Nie, dziesiąta, bo tak dziesiąta, proszę. Ty masz czas. Masz bardzo zwyczajnie. Nie. Pomyliłeś. Nie wiem, co my czujemy. Zawodnik plus ta osoba, która jest potrzebna do pomocy, a resztę prosimy o opuszczenie pokoju poważnie. Szybciej zaczniesz, szybciej wyjdziesz. Jeszcze jaki jesteś w dobrym humorze, Michał? Jeszcze 1,5 minuty. 70,6 8, 4 i 3 70,8 83,6 83,8 Brawo, Paweł. 10 tygodni trzymania mi się opłaciło, 10 tygodni to jest oficjalne info, 6 tygodni to jest dla fanów, a 3 tygodnie to jest prawda. 3 tygodnie trzymania Michy i ma 6-opak, niesamowite. Będzie świeżutki, niezajechany, on jest zawsze przygotowany na 5 rund, także ja bym radził nie mrugać, bo też jest potencjał na skończenie przed czasem. Teraz aktualnie się przygotowywał pod te 5 rund, ale faktycznie kiedyś była taka historia, że całe przygotowania mówił, że ma 3 rundy i przygotowywał się po 3 rundy, żeby nie robić 5 rund sparingowych, bo to są jego słowa. Jak się biegnie maraton, to w przygotowaniach nie trzeba więc maratonu, także tym razem zrobił te rundy i jest na pewno w najlepszej formie, jaki był od bardzo dawna, także no jesteśmy o to spokojni. 70,8 70,6 70.3 for the KSW double champion Salahdin Parnas. $84 Jakub Wikłacz, mistrz KSW w kategorii kogucie. Zasłoń się Kuba. punkt 61,2 punkt 61.2 for the champion Martin Wellerson, yes. 66,4 66.4. Okay. Brother, I want to talk to you who had it as a magical condition. The doctors see all the natural behavior. Problem spory. Wellerson poczuł się źle w nocy, lekarze zabronili mu dalszego zbijania wagi, musieli go nawodnić z uwagi na bardzo duży ból w nerkach. Dzisiaj rano po tym nawodnieniu Wellerson wniósł na wagę 66,400, czyli ponad 5 kg ponad limit mistrzowski. Procedura jest taka, że przede wszystkim w tej chwili jest badany, sprawdzane są parametry i to lekarze w pierwszej kolejności zdecydują, czy w ogóle Martins może walczyć w takim stanie. No następnie Martins musi wyrazić chęć do walki. Decyzja na koniec należy do Jakuba Wikłacza, ponieważ zgodnie z zasadami, jeżeli zawodnik przekroczy wagę powyżej 4 kg, to jego przeciwnik decyduje, czy chce podjąć się takiego wyzwania. Proszę bardzo. Siemanko. Panowie, co robicie dzisiaj o 16:40? Potrzebujemy jednego zawodnika z karty na Q&A przed ważeniem. I tak już tam musicie być na ważeniu. Jest pytanie, czy możecie być 20 minut wcześniej. Co ty na to? Ja mogę, no pytanie to jest Radek. Czy za mnie odpowiadać? To za chwilę zapytam. Jak już się nawodnisz, to powiem. 84,4 Warto było tam jeszcze na chwilę. Zobaczcie, to jest to punkt. Na pierwszej piętrze, No, dawaj, możemy. Bardzo 84,4 You can see it's also 84.4. Thank you. Pamiętaj, że czeka pojedynek w szachy, nie? Pamiętaj, że jest szachownica. To da się trochę nawodnić. Chcę żeby wiesz, żeby dlatego zawodnicie się, ale szachy czekają. Siema. A jesteś tutaj? Ogólnie mamy hotel, ale my będziemy pewnie wieczorem jak coś. Ale koniecznie, bo szachy czekają, a wiesz, kości zostały rzucone. 70.3. Super. Wszystko masz ponumerowane, masz. Tak, i to pożyje. No i ja.
Można ładować. Żelki dał znaczy dietetyka, zalecenia dietetyka, żeby nie było, że to Adam też ma żelki, miał wody, miał nawet. Dzień dobry. Jest the on! KSW Featherweight Fighter. Tylko fajny. Jak tylko, aż. O, Mamy, jest. mamy. Tak? Tak, 66,3. Witam serdecznie Amfiteatr Bemowo! Patryk Tołkaczewski, Krzysztof Głowacki. Jest bardzo fajna atmosfera, kibice dopingują, także bardzo super się cieszę. No i jakiego słowa to tylko powodzenia i to wszystko. Leo Brichta, Maciej Kazieczko, Adam Soldaje, Daniel Rutkowski. Waleriu Mircia, Roman Szymański. Ladies and gentlemen, let us welcome Radosław Paczowski, Michał Już się nie mogę doczekać tak naprawdę walki, dobre emocje, pozytywne emocje. To, co się tutaj dzieje, widać naprawdę duże zainteresowanie, bardzo wielu kibiców przyszło nas oglądać na face to face. Jutro pełny stadion, nie widzę tego inaczej, także będzie mega. Ale słyszałeś, że twoi kibice mieli konkurencję w postaci kibiców Michała. Michał miał dobry doping. Nie no, mega doping, naprawdę, no ale to też myślę, że z tego wynika, że Michał jest świetnym wojownikiem, niesamowitym wojownikiem, ale też bardzo fajnym człowiekiem, więc na pewno ma wielu sympatyków i myślę, że mimo, że walczymy w Warszawie, to na pewno będzie też głośno, jeżeli chodzi o Michała. Fajnie, no niech będzie konkurencja na trybunach, a my róbmy w klatce naszą robotę. A skoro mowa o urodzinach Arkauszewska, to też 20 urodziny podczas jutrzejszej gali będzie świętować organizacja KSW, także spodziewajcie się różnych smaków związanych właśnie z pięknym miejscem. Ladies and gentlemen, Bogdan Stojka, Arkadiusz Wrzosek. Trochę falstart, ale wszystkiego najlepszego z okazji twoich jutrzejszych urodzin. A po drugie, w takim razie jaka impreza nas jutro czeka? No dziękuję, jutro nie będzie głowy do życzeń, na pewno impreza będzie wystrzałowa, każdy wie czego można się spodziewać, to jest też myślę głupie pytanie. Jutro będą po prostu fajerwerki od samego rana i na wieczór będzie kulminacja. Jak oglądasz jego stories, to jest tak, jadą po treningu, są zajechani, oczywiście tak zajechane. No nie, Kostuś, tak! Następna zmiana, widzę, Kostek zajechany jest, nie? Ledwo zipie. Nie, Kostuś! Idziemy, Artur, ale my nie idziemy, my pijemy kawę. Tomasz Romanowski, Paweł Pawlak. Paweł przy swoich zdjęciach pociesza się sobotnim wydarzeniem, że
że po prostu ma jeszcze szansę i się motywuje. Po drugie, dziennikarz ostatnio się mnie zapytał, dlaczego z programu tylko jeden jest 5 w TSW. Powiedziałem, że pewien zawodnik Gładkowicz jeszcze nie pokazał, żeby się na to zasłużył i się obraził, dlatego w sobotę wypierdalam w kosmos cały Octopus Team. Pozdrawiam Cię, Tomku. Bardzo Cię lubię, jesteś super gość. Bardzo dużo kibiców, jest to bardzo fajne, bo to znaczy, że wiesz, oni są dla nas i chcą nas oglądać, są tu po to, żeby nas zobaczyć, żeby zobaczyć jakieś dymy może i tak dalej. No, Tomek coś tam przydymił, ale fajnie, pozytywnie, no. Wiadomo, czekamy na sobotę, ja dam wszystko z siebie, żeby tego Octopusa nie rozpierdzielił. Wywiad dawał i tam powiedział na Bartka, że tylko Bartek się nie nadawał, bo sportowo był słaby i dostaje w dupę, że tak powiem. Bartek później mu tam w mediach coś tam powiedział, że też miałeś rekord 5-7 i też miałeś gorszą drogę i nie powinieneś wytykać ludziom, jak mają gorszy czas, tak? Ale dobra zaczepka, fajna, pozytywna, dodatkowy bodziec motywacyjny, żeby go pokonać, utrzeć mu nosa, ale zobaczymy, czas pokaże już jutro, co będzie, a ja będę gotowy. A będzie spokojny? Będę. Koncentracja jest najważniejsza moim zdaniem, jeśli przez chwilę się spojrzy na 50 000 osób, to muszę się to źle skończyć. Mariusz, w środę powiedziałeś w różnych materiałach dla mediów, że będziesz tak długo bił Artura, aż padnie, aż przestanie się ruszać. Jeżeli wchodzimy, ktoś musi wygrać, aż sędzia nie przerwie, więc ja muszę bić do momentu, kiedy sędzia nie przerwie i on to samo. Artur, ja mam tutaj coś takiego dla ciebie, jesteś młody w MMA. Wczoraj był Dzień Dziecka, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Żeby się nie okazało, że ten dzieciak później wsadzić do buzi. Możesz sprawdzić, dzisiaj jest tam naprawdę świeżutkie mleko, 10 minut temu nalane. To jaka to telewizja, czy bez względu na liczbę obron pasa? Szanowni Państwo, after party Mleczko. I o co tu chodzi? Ladies and gentlemen, now time. Nie, świetnie, nie. Wiesz, nie. Let us welcome Saladi Barnamoya. Tu jestem. Wczoraj był Dzień Dziecka, a Artur jeszcze jest młodym zawodnikiem MMA. Jeszcze, jak to się mówi potocznie, żółtodziobem, bo dopiero tak naprawdę zaczyna tą swoją przygodę w MMA, więc no, musi troszeczkę mleka jeszcze wypić. Oczywiście z przymrużeniem oka troszeczkę jest to wszystko w formie żartu, więc ci, co mają troszeczkę dystans, więc troszeczkę takie delikatne przekomarzanie się. Artur mi trochę dogryza, to ja mu też muszę dogryźć. No, sporo fajnych wydarzeń, jest to Koloseum, jest to bardzo duża gala, powiedzmy 6 lat temu brałem udział w jedynce, teraz biorę udział w dwójce. No jest to fajne wydarzenie, o którym będzie mówiło się znowu ponownie kilka lat. No i się pytam Mariusza, czy to jest, wiesz, bezpieczne. On mówi, tak, mleko od krowy nic się nie mówi. Nie będę próbował, ale na pamiątkę sobie zostawię. No właśnie, bo tak naprawdę mogą mieć tu jakieś niecne zamiary, być tu dosypane, rozsypane, przemieszane. Tak, ale nie, no oczywiście zostawiam na pamiątkę po walce. Zobaczymy. A słyszałeś, jak wielkie wsparcie masz w kibicach tutaj podczas face to face? Tak, bardzo dziękuję swoim kibicom, moim przyjaciołom, którzy przyjechali zawsze mnie wspierać i no nie ukrywam, że jutro chciałbym dać siebie wszystko, oddam siebie wszystko i robota. No fenomenalna, nie sądziłem, że będzie aż taka wrzawa po moim wyjściu na scenę.
Więc było to bardzo miłe i takie dodające i otuchy i takiej energii. Teraz to już jest taka naprawdę nagroda. No, najtrudniejsze jest te przygotowania, moment kiedy robi się wagę i zostaje jeszcze jeden tydzień taki mocno treningowy, więc to jest chyba najtrudniejsze. A sama walka, no to kurde, no, po to trenujemy, na to czekamy, po to robimy. Napędza, wiadomo, że takie coś może gdzieś tam dawać stres, ale no, ja podchodzę do tego w ten sposób. Równie dobrze mógłbym tego nie robić, bym siedział w domu i nie trenował i nie wiadomo jakim byłbym człowiekiem, co bym w ogóle w życiu robił. Więc myślę, że patrząc z takiej perspektywy, jakbym mógł sobie wyobrazić, że stanowię tu jakąś dużą część, no to jest coś pięknego i pomimo tego, że tak jak powiedziałem, może to być stresujące, to ja się skupiam na dobrych aspektach. Let us welcome from United Kingdom, Scott Askam. And from Poland, mamy Halido. Były mistrz KSW w kategorii średnich Scott Askam, 84 kg. 84, Askam. Legenda KSW, największy z największych, Mamed Halidow, 84, 400! 84.4, Halidow. Yeah, to be out here in front of this crowd, what an amazing crowd. I can't wait for tomorrow night, guys, so let's bring it. Dziękujemy bardzo, Scott, dziękuję wszystkim za tę energię i za doping. Jesteście cały czas tutaj, jest coraz więcej was i dla was to robimy. Bez was, bez waszego wsparcia, tak naprawdę wy nas niesiecie. Dziękuję wam bardzo dzisiaj i mam nadzieję, że się widzimy jutro wszyscy i będzie was więcej. Dawno tego nie było, ja ci powiem, że to są takie emocje, które dopiero narastają z każdym dniem. Ja mam wrażenie, że ten dzień, wiesz, gdzieś tam się odsuwa w głowie, ale im bliżej on jest, to tak naprawdę jest taki lekko rodzaj takiego niedowierzania i takiej ekscytacji. Więc to są takie pomieszane uczucia, wiesz, rośnie ilość biletów, 50 000, wiesz, krzyczących jutro gardeł. No to będzie coś, to jest gala, którą, wiesz, jako jedna z nielicznych tak dobrze wspominam i tak emocjonalnie przeżywałem, więc liczę na to samo i chciałbym sobie pozwolić i mieć taki komfort podczas jutrzejszej gali, że naprawdę się wyłączę i tylko będę skoncentrowany na tych emocjach, które publika będzie dostarczać i na tych wspaniałych 11 walkach, które zamierzam oglądać i enjoy.